Lekcja o ostrosłupach, część druga, a tak naprawdę uzupełnienie w części pierwszej, bowiem zabrakło wprowadzenia kilku nazw i teraz tutaj, kilku pojęć, jak wolisz, i teraz tutaj je wprowadzimy. Po pierwsze, zauważ, co tu narysowałem. Ostrosłup trójkątny, no bo w podstawie jest trójkąt, prawda? Taki ostrosłup trójkątny można też nazywać czworościanem. Tak się przyjęło, ponieważ wszystkie cztery ściany są trójkątami, więc nazywamy to czworościanem. Pamiętasz podobną sytuację? Jak wszystkie ściany były kwadratem, czyli mieliśmy do czynienia z kostką, jak to nazywaliśmy? Sześcianem, prawda? To jest taka w pewnym sensie analogia. Tam też wszystkie ściany były tą samą figurą na płaszczyźnie, w tym wypadku kwadratem. No a w tym wypadku trójkątem. I to nazywamy czworościanem. A teraz uwaga, specjalny typ czworościanu. Jeżeli wszystkie cztery ściany są przystającymi, czyli identycznymi, takimi samymi, trójkątami równobocznymi, czyli wszystkie cztery ściany to są takie same, identyczne trójkąty równoboczne, to wtedy taki czworościan nazywamy foremnym. Czworościan foremny. Dwie nowe nazwy. Czworościan, czyli same trójkąty, a na dodatek, jeżeli te trójkąty są trójkątami identycznymi, równobocznymi, to jest czworościan foremny. Kolejna nowa nazwa, tak zwane ostrosłupy prawidłowe. Tu wyrysowałem 3 przykłady ostrosłupów. Ostrosłup trójkątny, czworokątny, sześciokątny, no tak mi się narysowało. I teraz uwaga. Ostrosłup nazywamy prawidłowym, po pierwsze, jeżeli jego podstawa jest wielokątem foremnym, czyli podstawa, tu mamy podstawę, tu mamy podstawę i tu mamy podstawę, i ta podstawa jest wielokątem foremnym, to znaczy, że wszystkie boki w tej podstawie są takie same i wszystkie kąty są takie same. Czyli tutaj byłby trójkąt równoboczny, tutaj byłby po prostu kwadrat. Tylko to jest w perspektywie narysowane, ale wszystkie kąty tutaj musiałyby być takie same, czyli proste. No a tutaj tutaj w tym sześciokącie wszystkie boki takie same i wszystkie kąty takie same. Czyli pierwszy warunek, podstawa musi być wielokątem foremnym. Drugi warunek, ściany boczne, czyli te trójkąty, które są ścianami bocznymi, są przystającymi trójkątami równoramionnymi. Przystającymi to znaczy takimi samymi. No a równoramienne to mam nadzieję pamiętasz, co to jest. Czyli te ramiona ścian bocznych, te wszystkie ramiona muszą być tej samej długości. I to są te dwa warunki. Czyli w podstawie musi być wielokąt foremny, a na ścianie muszą być takie same trójkąty równoboczne. Wtedy to nazywamy ostrosłupem prawidłowym. I przy ostrosłupach prawidłowych jest jeszcze ciekawa jedna cecha, i to ostatnia rzecz na dziś. Mianowicie, jeżeli w ostrosłupie prawidłowym narysujemy sobie wysokość, a ja ją narysuję, oczywiście pamiętaj, ja to rysuję w perspektywie, więc nie czepiaj się, jeżeli to dokładnie tak nie wygląda. Proszę bardzo, rysuję wysokość tutaj, rysuję wysokość w tym czworościanie, pardon, nie w czworościanie, a w ostrosłupie czworokątnym, teraz w sześciokątnym, proszę bardzo. I musisz przyjąć na wiarę, bo inaczej tu się nie da, bo to jest, pamiętaj, mój rysunek, że tu jest kąt prosty, prawda? Tu jest kąt prosty, tu też jest kąt prosty. I to są ostrosłupy prawidłowe, czyli spełniają te dwa warunki, które przed chwilą poznaliśmy. Czyli zarówno podstawa jest czym? Wielokątem foremnym, czyli wszystkie boki równe i na dodatek wszystkie kąty równe, i ściany są przystającymi trójkątami równoramiennymi. Wtedy, jeżeli mamy do czynienia z ostrosłupem prawidłowym, to tak zwany spodek wysokości. To jeszcze kolejna nazwa, której na poprzedniej lekcji nie wprowadziłem. Spodek wysokości to jest ten punkt, pokażę Ci. Ten, w który, można powiedzieć, z którym styka się wysokość. Jak poprowadzimy ją od wierzchołka na sam dół, to to miejsce, gdzie, można powiedzieć, upada nasza wysokość, gdzie się styka z podstawą, albo jeżeli jest poza podstawą, to gdzieś z powierzchnią po lewej bądź po prawej stronie, ten punkt nazywamy spodkiem wysokości. I w ostrosłupach prawidłowych ten spodek wysokości leży w jednakowych odległościach od wierzchołków podstawy. Dlatego tutaj narysowałem te fioletowe kreseczki, to są dwusieczne kątów. Tych
kątów podstawy. I zobacz, punkt przecięcia dwusiecznych w każdej z tych podstaw to jest środek tej podstawy. I zauważ, że właśnie w takich ostrosłupach prawidłowych ten spodek wysokości, czyli miejsce, gdzie wysokość dotyka podstawy, to jest właśnie punkt przesięcia się tychże dwusiecznych. No, w tym ostatnim wielokącie nie narysowałem wszystkich, narysuję jeszcze jedną, a co mi tam? Proszę bardzo, o tą ostatnią dwusieczną narysuję i też dokładnie będzie w tym miejscu. Jakie to ma praktyczne znaczenie? Ta ostatnia rzecz, którą tutaj pokazałem, ona ma praktyczne znaczenie dla rozwiązywania zadań. O ile te poprzednie to są po prostu nazwy. Musisz się nauczyć, co to znaczy czworościan, czworościan foremny, co to jest ostrosłup prawidłowy, to ta cecha, że w ostrosłupie prawidłowym ten spodek wysokości dokładnie tutaj upada, czyli w jednakowych odległościach od wierzchołków podstawy, przydaje się w niektórych zadaniach. Dlaczego? Bo co to oznacza, że ten punkt jest właśnie w tym miejscu? Jeżeli na tej podstawie opiszemy sobie okrąg, wybacz, ja teraz to zrobię odręcznie, opiszę okrąg w jakimś kolorku nieużywanym. O, zielony ciach. Tak go opiszę. O, strasznie mi to wyszło. Ale umówmy się, że to jest okrąg. To wtedy, że zauważ, to są punkty styczności z tym okręgiem. A wtedy ta odległość to jest promień okręgu. Promień okręgu. Jeszcze go zaznaczę w takim razie jakimś fajniejszym, grubym kolorem, żebyś widział bądź widziała. Na grubaśno, na zielono. Promień, promień, promień. To jest istotne, bo wtedy okaże się, że ta wiedza właśnie, że to jest promień okręgu opisanego na podstawie i że za każdym razem to jest ta sama odległość, to jest właśnie promień, promień i w tym miejscu właśnie upada nam ta wysokość. Co więcej, pamiętaj, że tu jest kąt prosty, tu wszędzie będzie kąt prosty między tym promieniem, jak i tym promieniem, jak i tym promieniem. Warto tą własność zapamiętać, dlatego że często się okaże, że wtedy tutaj mamy co? Jaki trójkąt? Ten trójkąt? To będą trójkąty prostokątne i tutaj się włączy prawdopodobnie do rozwiązania twierdzenie Pitagorasa, które na trójkątach prostokątnych bazuje, prawda? Popatrz, na każdym z nich to samo mogę zrobić. Tu znów spróbuję obrysować ten kolejny ostrosłup czworokątny. Tu będzie ciężko. Moje rysowanie odręczne będzie straszne. O Jezusisku, wyszedł taki balon spłaszczony. Umówmy się, że to jest ten okrąg, prawda? Opisany. Tutaj też okrąg opisany. Strasznie to wyszło. Ale to wszędzie, to są punkty styczności z tymi okrągami opisanymi. Tutaj je zaznaczam tak na siłę mocno. Widzisz, to są punkty styczności. Promienie teraz znów zaznaczę na grubo zielono. Proszę bardzo. Promień tego okręgu opisanego. Promień, promień, promień. Tu to samo. To wszystko to są promienie tego okręgu opisanego. Zapamiętaj sobie tą cechę. Może ci uratować życie na egzaminie jakimś tam. Przy jakimś takim wrednym zadaniu z geometrii przestrzennej, czyli tej trójwymiarowej. No i oczywiście tu wszędzie są kąty proste. I tu kąt prosty, i tu kąt prosty. Tak samo tutaj. Z każdym z tych promieni nasza wysokość daje kąt prosty. Już przesadziłem z tymi rysunkami, ale wszędzie daje kąt prosty. I prawdopodobnie w takim zadaniu, jak coś takiego ci się urodzi, to będzie po tym odnalezieniu tego trójkąta powiesz, powiedzmy, mam dane to i to, a każą ci to policzyć. To wtedy natychmiast widzisz, przecież ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Mam promień, ten powiedzmy R, ten, mam wysokość, to natychmiast mogę policzyć krawędź ściany bocznej, bo powiedzmy o to chodziło w zadaniu. Warto sobie to zapamiętać, bo czasami zadania są właśnie takie pokomplikowane, że trzeba tu pamiętać o kilku rzeczach. O tych, co to jest prawidłowy, że właśnie co się dzieje z tym spodkiem wysokości i tak dalej, że on leży w jednakowych podstawach i co to oznacza. A to właśnie oznacza, że jak się opisze okrąg, to wtedy ta odległość jest równa jego promieniowi i z wysokością tworzy kąt prosty. Zawiłe, ale warto zapamiętać, bądź nie zawiłe, to zależy jak na to patrzysz. Warto zapamiętać, bo właśnie takie rzeczy się na różnego rodzaju testach bądź egzaminach pojawiają. Oprócz tego oczywiście polecam zapamiętanie, co